But then I suddenly remembered there is a piece of reef in my fucking home. Wolę sobie zabrać głos, bo stałem mi ostatnie elementy do przyklejenia. Teraz Wam pokażę. Mianowicie to są właśnie te elementy. One są do wklejenia tutaj na bokach. Teraz Wam to wszystko ładnie pokażę. Tak, te elemenciki. Patrzcie. Tutaj już, tak jak mówiłem już parokrotnie, hydraulika ta już akwarium już jest założona. Widzieliście to zresztą przedtem. A tutaj właśnie pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu. Tutaj te krańcowe przewody z PVC, no to są powrotne i te dwa z akrylu wklejone tutaj syfony po prostu z akrylu. Właśnie z akrylu, żeby tutaj się do tej podstawy akrylowej to przyspawało. I co? Planuję tutaj jakieś krótce elastyczne tylko zamocować na te syfony, żeby potem sobie manewrować i mieć, że tak powiem, pole manewru, gdzie tam do skarpet filtracyjnych to poprowadzić. Tak to wygląda. No i słuchajcie, sampik już widzieliście, jest sobie w szafeczce już, w szafeczce. Ja sobie tam po prostu robię pomiary, planuję co gdzie rozplanuję. No i co? Wklejam te boki, zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Dobra, słuchajcie, tak jakby koniec klejenia zbiornika. Wszystko jest tutaj zamknięte. Tutaj dosycha ta ściana,
Ta już wcześniej była zaklejona. Więc kurde, stało nam naprawdę tylko sprzątać ten rozpierdol. I tak naprawdę zostało nam, słuchajcie, zrobienie hydrauliki, ale hydraulikę zrobimy dopiero jak to będzie już stało na szafce. A chcę to postawić też na szafce, zanim zacznę sobie polerować to akwarium. Polerować w sensie krawędzie, te, które są jeszcze matowe. I finito. I skończę hydraulikę w sampie i będziemy, kurde, to zalewać. Akwarium już było dawno zaklejone, więc już parę dni sobie tutaj dochodzi, więc raczej już jest tak, jak ma być. Jeśli chodzi o sampa, no to sampa dzisiaj kleiłem, nie? Więc sampa dzisiaj nie zaleję ani jutro, no ale koło środy myślę, że moglibyśmy robić próbę szczelności, no bo chcę to zalać na fulla wodą i zobaczyć, czy wszystko jest git. Więc, no słuchajcie, kurde, trochę roboty mnie to kosztowało, ale jestem mega zadowolony. Profesjonalnie, kurde. Macie, jak wam zrobię akwarium? Piszcie, dzwońcie. Słuchajcie, 0700 88 0188. Żartuję. Nie no, serio, zrobię wam akwarium jak chcecie. Sam po wam zrobię, co chcecie, kurde. Teraz Maciejek się przećwiczył, kupił sprzętu, materiału. Może, kurde, robić. Maciej, akwarysta. Dzień dobry, moi mili. Wkraczamy w kolejną fazę. A powiem wam dlaczego. Otóż przepraszam wam za to organizacyjny nieład, ale po prostu nie będę teraz sprzątał na zicher, bo jest jeszcze kupę roboty. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Stare jest przesunięte, żeby było miejsce oczywiście. No i tak to sobie tutaj wygląda. No, tutaj wszystko ładnie sobie siedzi. Mam nadzieję, że szczelnie. Próby szczelności jeszcze nie było. No ale co? Mam zakupioną hydraulikę. Tutaj jest sampik już, który też jeszcze chyba przetestuję na zewnątrz. Zaraz go wyciągnę i sprawdzę po prostu. I co? I teraz czeka mnie faza dopasowywania. Tutaj już sobie kupiłem taki wąż flexi, który przetnę na pół. Te dwie mówki będą w tych przeźroczystych, syfonowych przewodach. One będą szły do skarpety. Skarpeta jest taka. Bubble Magus. Razy 2 takie ustrojstwo kupiłem. No i dzisiaj kleimy hydraulikę. Właśnie nie wiem, chyba nie dzisiaj jeszcze. Zobaczymy, jak z czasem wyjdzie. Ale ogólnie nie mam przepolerowanych wszystkich krawędzi. Ta spodnia jest przepolerowana, bo wiedziałem, że będzie mi ją ciężej polerować, jak będzie już stało na szafce. Natomiast co nam tutaj zostało do zrobienia? Przepolerowanie tych górnych krawędzi. Więc z tym jeszcze chwilę zajdzie. I tutaj będę wklejał dwie poprzeczki. Teraz wam pokażę z czego. Tutaj mam jeszcze taki klocek z akrylu, było centymetry grubości. Jego przetnę, jakoś podzielę na dwa równe 3 cm kawałki. Albo po prostu przetnę to na pół, jeszcze się zastanawiam. No i w ten sposób tutaj wkleję w środku jeden, drugi. Wydaje mi się, że nie jest to konieczne, ale nie ma przeciwwskazań, żeby to zrobić. Słuchajcie, ten akryl, on jest sztywniutki, no ale ja jestem go w stanie ręcznie odginać. Więc jeśli to ma być zabawa na lata, no to po prostu zrobię to już tak, żeby była to zabawa na lata. Nie? Więc co, no tak to sobie wygląda. Najgorsze rzeczy za mną, ale to nie znaczy, że robota się nie kończy. Że robota się kończy właśnie. Co mi zostało do zrobienia? Jeszcze raz to podsumuję. Tak jak powiedziałem, szlifowanie tych krawędzi, polerowanie, zrobienie hydrauliki. Chcę przetestować szczelność sampa. On już był robiony. Kiedy on był robiony? Jak go kleiłem. Dzisiaj jest środa, tak?
Kleiłem go w poniedziałek, czyli 2 dni on sobie już schnie, więc teoretycznie myślę, że on już jest w takim momencie już sklejenia, że mogę sobie tam go zalać wodą. Co dalej? Hydraulika, rozplanowanie kabli, poprzykręcanie listwy, potem jakieś wężyki, wiecie, organizacja kabli. No i co? I może w ciągu 2-3 dni chciałbym to zalać wszystko wodą w takiej ilości, jak ma być docelowo. No i co? I będziemy sobie badać szczelność, sprawdzę, czy wszystko jest ok. Jeszcze taka jałowa robota mnie czeka, bo po prostu tą pompkę, którą mam obecnie podpiętą do akwarium, chcę zamontować właśnie do tego systemu. Mam starą, mniejszą, którą chcę zamontować tymczasowo do tego starego akwarium. Więc taka trochę rzeźba niepotrzebna, bo muszę robić robotę, która i tak jest już niepotrzebna do niczego. Ale wiecie, to akwarium jeszcze zanim zacznę to przenosić, to życie całe i to wszystko zanim zacznę gdzieś tam migrować, skały, piasek i tak dalej, no to jeszcze minie trochę. No a zakładam, że akwarium nie powinno zostać bez filtra na tak długo. Chociaż teraz, jak się tak zastanawiam, tego nie zrobić. Mam stary filtr, taki kubełkowy na krawędziowy, który w sumie mógłbym zamontować, no ale kosztem też jakości wody, nie? Bo tam bardzo mało ceramiki jestem w stanie zmieścić, więc no nie, teraz tak głośno myślę sobie, ale ostatecznie chyba po prostu po prostu przepnę te pompki i tyle, nie? Pasuje mi też dorobić piasku, w sensie chcę wypłukać świeży piasek, zalać go bakteriami i wrzucić do starego akwarium, żeby tam jeszcze z 1,5 tygodnia on sobie łapał mikrobiologię, żeby się, tak powiem, dojrzał w tym starym akwarium, bo jakby całą tą biologię chcę przenieść tak jak jest. Tutaj już sobie w tym wiadrze złapałem całą wodę z podmianki wczoraj, bo po prostu tą wodę wykorzystać i ona pójdzie też do nowego zbiornika. To jest oczywiście zanieczyszczona woda, ale wiecie, dla mnie ważniejsze jest to, żeby jak najmniej stresowo dla koralowców, no i też w sumie dla fauny trochę pływającej zrobić to bezstresowo, wiecie, nie? Żeby warunki były jak najbardziej zbliżone. Oczywiście fajnie by było zalać 100% świeżej wody, no ale wiecie, ja to jakby traktuję to życie tutaj jako asset, jako coś, co ma największą wartość teraz i chcę tego potencjał po prostu wykorzystać w 100%, bo po prostu to akwarium jest zdrowe. Bez plag, bez pasożytów, bez niczego. Troszkę jakość wody podupadła ostatnio, ale i tak to wszystko się fajnie kręci. I tak jak mówię, tą biologię sobie przeniosę. Bardzo jest mało materiałów takich rzetelnych faktycznie z przenoszenia akwarium, jak to się odbywa. No ale wiecie, jak tam doświadczenie spore mam już i jakąś tam kminę mam. Chcę sobie to po prostu zaplanować tak, żeby jakiegoś fuck-upu nie zrobić. Żeby, że tak powiem, nie zrobić czegoś, co po prostu zaszkodzi tym zwierzętom, nie? I te kroki jakoś tam stopniowo będę sobie robił. Planuję po prostu właśnie zacząć przenosić wodę, jedną skałkę po kolei, zobaczyć jak to będzie prosperować, mierzyć parametry w jednym, w drugim akwarium, porównywać, czy wszystko się do siebie jakoś tam zbliża, a najbardziej będzie mi zależeć oczywiście, żeby tutaj dobić do tych samych parametrów zasoleniem i alkalicznością głównie. Teraz tak sobie też myślę, że ta grzałeczka, którą mam, może nie być wystarczająca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja w domu mam dość ciepło, więc ona nie ma jakiejś tam dużej pracy, ale no wiecie jak jest, no tutaj będzie 4 razy więcej wody, więc ta utrata ciepła będzie też dużo większa, więc będę sobie badał tą temperaturę, jeśli po prostu ta grzałka nie będzie w stanie dociągnąć do tych 24 stopni jakoś w miarę problemowo, no to pójdzie inwestycja w grzałkę po prostu, nie? Mimo tego, że jakby zależało mi na tym, żeby tutaj jakby jak najmniej inwestycji robić. Dobra, oglądajcie sobie dalej.
Nie wiem, który to już jest odcinek, kiedy to nagrywam, ale trzymajcie kciuki za Maciejka, za jego wypociny, że się tutaj nic nie wydarzy, bo jeszcze dużo przed nami przygód. No i tyle. Piszcie do mnie, co tam myślicie o tym. Czy też jesteście takimi świrami DIY-owymi, że robicie jak najwięcej szybko z psami. No, także dzięki, w kontakcie, yo!